Dashbur, witam Was w materiale, który powstał na prośbę bardzo wielu widzów. Czyli jak widzicie na pastorale mamy położonego Zauera 505. Natomiast nie o nim dzisiaj odcinek, chociaż bardzo mi przypadł do gustu i już jutro się z nim rozstanę. Nakręcamy to dzień przed rozstaniem się moim z Zauerem. Natomiast jak poznaliście temat Zauera, którego testowaliśmy dosyć intensywnie, nawet trochę z nim popolowaliśmy, coś tam upolowaliśmy z niego, to tutaj na górze był Zeiss V8 1.8 do 14 razy 50, natomiast w tej chwili widzicie Stellara od Hika, jedno z najnowszych dzieci z firmy Hik Micro. Mamy tutaj Stellara 3.0 SQ50L. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi z tymi symbolami SQ50L. I na prośbę widzów bardzo wielu osób wzięliśmy go na warsztat i go przetestowałem. Zaraz Wam opowiem, jak ten test wyglądał, dlatego że nie będzie to taki test i odniosę się do tego, co widzicie w sieci, ale to troszeczkę później. I oprócz Stellara miałem ze sobą Lynxa LH25, który już u nas w Sudeckiej występował. Też Wam opowiem, o co chodzi z tymi symbolami LH25. To jest oczywiście wersja 2.0, czyli z wymienną baterią, ale o tym wszystkim Wam opowiem po kolei, ponieważ testy, które ja się staram robić i przekazując Wam tą wiedzę, przekazując Wam przede wszystkim wizję z tych urządzeń, robię to stricte bardzo praktycznie, tak? Żebyście mogli ocenić sami, jak w tym widać, a ja parę swoich zdań, parę słów do tego wtrącę. Zaczynamy od Stellara. Wersja 50, ogólnie rodzina Stellara się bardzo mocno rozrosła, nie mocno, tylko bardzo mocno. W tej chwili mamy tych Stellarów kilka modeli, opcje z dalmierzem i bez dalmierza i właśnie ta literka L na końcu symbolu oznacza wersję z dalmierzem, czyli tutaj mamy SQ50L, czyli z dalmierzem, który jest zamontowany tutaj. Jak zobaczycie sobie sami, on jest przepięknie wkomponowany w górę obiektywu, nic nam nie wystaje poza. Nie ma tutaj żadnego elementu, ani na górze, jak na przykład w Alpexie, którego znacie, ani nie jest dalmierz dokładany, tylko jest wbudowany w obiektyw. Bardzo wielki plus dla Hika z tej strony. Symbol, wróćmy do symboli, do oznaczeń modelu. S od nazwy serii, czyli Stellar. Q w przypadku Hik Micro oznacza matrycę, czyli tutaj mamy matrycę o symbolu Q, czyli 640 na 512. 50 to jest średnica obiektywu. L, jak Wam wspomniałem wcześniej, dalmierz. Stellar występuje jeszcze w oznaczeniach SH, czyli Stellar. H jest oznaczeniem matrycy małej, czyli 388 na 284. Tak jak w Lynxie mamy LH25. 25 średnica obiektywu, otworzymy, cyk, a H wielkość matrycy. I teraz jest jeszcze matryca o oznaczeniu X, SX, i tam mamy tą matrycę najwyższą, 1280, produkt bez odświeżania. Tamten sprzęt nie odświeża, mamy obraz ciągły, nie zatrzymuje obrazu. To jest ten model najwyższy, który niedługo znów trafi na warsztat, już niestety nie na Zauera, trafi na mojego jednego z blazerów, więc będziemy go testowali, ten celownik na R8 i będziemy go testować ogólnie będziemy go testować oczywiście w terenie. Przejdźmy sobie do omówienia, bo już może tych technikali starczy. Ja się nigdy nie skupiam na tym za bardzo, bo każdy może o tym przeczytać. Natomiast przejdźmy do samego Stellara. Nagrałem Wam, robiłem to wczoraj, więc od razu Wam mówię. Nagrywałem dla Was sarny, jelenie oraz nagrałem dla Was lisa. Zobaczycie, to zaraz wszystko się Wam będzie ukazywało systematycznie. Jak w tym widać, po prostu jeżeli chodzi o sam celownik, co jest jeszcze ważne z tych technikali, zanim przejdziemy sobie dalej, to muszę Wam powiedzieć, że mamy powiększenie startowe 3,6, czyli naprawdę przy matrycy 640 i obiektywie 50 naprawdę bardzo dobre powiększenie startowe. Tutaj mamy regulację przybliżenia, włącznik dalmierza, nagrywania i główny włącznik urządzenia. Po kolei, jakość obrazu jest naprawdę więcej niż bardzo dobra w przypadku tego celownika. Chciałbym, żebyście zwrócili szczególną uwagę na te jelenie, które nagrywałem, dlatego że tam widać, mało tego, wczoraj to nagrywałem, czyli był 21 październik, tam był normalnie ryczący byk. Myślę, że to ujęcie się uda jakoś tam przy montażu wkleić. Oczywiście głosu nie będzie, ale będziecie widzieli, że ten byk ryczał. Natomiast co ciekawe, mamy te jelenie nagrane na dystansie od 100 kilkunastu, 100 kilkudziesięciu metrów do ponad 300
i za każdym razem na 300 metrów widać wieniec, widać zarys grzywy, widać, że to jest byk. Na 200 metrów, 210 widać ewidentnie wieniec, widać poroże, widać tyki, więc jest to naprawdę się, tutaj firma HIG Micro popisała się z tym celownikiem i muszę Wam powiedzieć, że robi robotę. Fajnie, bo jest płynne powiększenie, starałem się Wam to oczywiście pokazać. I teraz przejdźmy do tego, dlaczego ja Wam pokazuję tą zwierzynę na takim dystansie. Ja mógłbym to oczywiście próbować Wam nagrywać tą zwierzynę na dystansie 40-50 metrów, chociaż zobaczycie lista nagranego na dystansie 12-13 metrów. Dlatego, że większość materiałów w sieci, które się ukazują na materiałach stricte sponsorowanych, stricte reklamowych, to jest wszystko nagrywane na dystansie 20-30 metrów. I każdy z Was później patrzy na takie nagranie i mówi: wow, ale w tym widać, no to jest niesamowite, jaki to jest sprzęt. Tylko dziwnym trafem, mimo że te urządzenia mają dalmierz, to dziwnym trafem na wszystkich tych nagraniach nikt nie naciśnie tego guzika, żeby pokazać, jaki jest dystans do tego dzika czy do jelenia. Po prostu wszystko jest tak pięknie widać, ale w tym prawym górnym rogu nigdy się nie ukazuje odległość, tak? I reklamowo chwyt bajrancki, no kozacki po prostu. Natomiast no, bądźmy realistami i pokazujmy ten obraz tak, jak naprawdę się poluje na dystansie 80 metrów, 100, 150, 180 metrów lub w celach obserwacyjnych na dystansie 300 metrów. No ja Wam to w ten sposób chciałem pokazać i myślę, że uda mi się to, tam sporo tego materiału udało mi się nagrać, jednocześnie pokazując Wam nagranie Lynxem. Dlaczego nagrywałem i Lynxem, i Stellarem? Dlatego, że tutaj mamy produkt absolutnie, jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne, na bardzo wysokim poziomie. Natomiast Lynx jest bardzo budżetowym, małym, ale bardzo dobrym termowizorem. Ma wymienną baterię 18650. Tutaj się otwiera klapeczkę, jest bateryjka, można ją sobie, że tak powiem, w każdej chwili wymienić. Natomiast samo urządzenie, moi drodzy, jeżeli chodzi o Lynxa, jest to urządzenie bardzo ergonomiczne, bardzo poręczne i detekcja zwierzyny, przez to też jakby zrobiłem ten materiał porównawczy, że widzicie te jelenie na ponad 300 metrów w tym Stellarze, gdzie macie ten dystans, możecie zobaczyć te same jelenie, jak widać je w Lynxie w LH25. Natomiast nie możemy oczekiwać porównania obrazu, jakości przede wszystkim, Stellara z obiektywem 50, z matrycą 640, z bardzo wysoką czułością termiczną, do Lynxa, który ma matrycę tylko 388 i tylko obiektyw 25 i startowo powiększenie 2.4. Co jest też ważne, do tego powiększenia z Lynxem jeszcze wrócę. Natomiast obydwa urządzenia, moim zdaniem, no trochę na rynku namieszają, dlatego że tutaj mamy w tym przypadku w Stellarze wersji 3.0 SQ50L mamy urządzenie w kształcie lunety, bardzo lekkie. Ja nie będę mówił teraz, ile waży, ale po prostu mam porównanie do innych celowników, jest naprawdę lekki. Mam urządzenie w kształcie lunety, do tego mamy wbudowany dalmierz w obiektywie, obiektyw 50, ta matryca wysoka, spora, ta powiedzmy już średnia, tak? Bo mamy jeszcze matrycę 1280, ale ta luneta kosztuje poniżej 18 tysięcy złotych. Więc jeżeli porównamy podobne jakości celowniki, a jeszcze jedna rzecz, tu jest bardzo duży wyświetlacz, 2500 na 2500, obraz macie okrągły, więc to też robi robotę. Naprawdę ten wyświetlacz jest bardzo, bardzo ważny i mało kto zwraca uwagę i tego też nie widzicie na filmach reklamowych. Jeżeli ktoś wrzuca materiał do internetu, wrzuca materiał do filmu, to Wy nie wiecie, jak duży jest ekran, w który patrzycie, ponieważ to jest oczywiście na Waszych odbiornikach. Natomiast tutaj, w tym przypadku, ten wyświetlacz jest ogromny i naprawdę się z tego bardzo, jakby oko Wasze patrzy na duży telewizor. Jakbyście mieli to porównać, to nie wiem, to jak do telewizora 21 cali, a na przykład telewizor 50 cali. To tu mamy typowo telewizor 50-calowy. I dlatego tak Wam nagrałem ten materiał, żebyście mogli ocenić i zobaczyć tą zwierzynę przede wszystkim na tym dystansie, na jakim się ją z reguły w łowisku ogląda, a nie na te 20-30 metrów. I dlatego, wracając do tego Lynxa, który kosztuje dzisiaj poniżej 6000 zł, to jest naprawdę świetne urządzenie. Na jeden i na drugi mamy gwarancję 3 lata, pełną gwarancję 3 lata, serwis w Polsce, co jest bardzo, bardzo ważne. I powiem Wam tak, jeżeli ktoś szuka naprawdę termowizora takiego
bardzo uniwersalnego za nieduże pieniądze, to LH25 to jest termo dla niego. Dlatego, że powiększenie 2.4 daje nam fajną rozpoznawalność zwierzyny na dystansie 500 metrów. Wy już spokojnie z tej LH25 400-500 metrów będziecie widzieć, czy jest to dzik, czy jeleń. Na dystansie 300-200 metrów już będziecie widzieli, czy byk, czy łania, to Wam gwarantuję, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. To też dużo zależy od pogody. Im więcej będziemy mieli wilgoci, mgły, deszczu, opadów, tym jakość w każdym termo, czy innej firmy, oczywiście spada. Natomiast tutaj w tym przypadku termowizor poniżej 6000 z wymienną baterią, gdzie on realnie chodzi na jednej baterii, moi drodzy, ten termowizor chodzi w granicach 2 godzin, 2,5, zależy ile go dajecie w uśpienie, bo tam wiadomo, wyświetlacz troszeczkę pobiera prądu. Natomiast myślę, że spokojnie te 2,5 godziny bez problemu chodzi, a to jest normalna bateria 18650, ogniwo wszystkim doskonale znane z latarek czy z innych nasadek na przykład. Natomiast Stellar ma wbudowane ogniwa tutaj w środku. Tu mamy miejsce do ładowania, port C i teraz Wam powiem hit. Wczoraj wróciłem do domu i zapomniałem go wyłączyć. Wróciłem do domu, nagrywałem to wszystko około godziny 22. Zapomniałem go wyłączyć. Wstaję rano, 6:30. Ja patrzę, on dalej chodzi. Był w trybie uśpienia i on cały czas chodził. Był naładowany full. Na jednej baterii, nie miał dodatkowej baterii, co będziecie widzieli w materiale, że tam się świeci na czerwono, bo ja nie dokładałem dodatkowej baterii, która też tutaj wchodzi. Jest to bateria 18650, był naładowane baterie wewnętrzne i ten termowizor od godziny 20, powiedzmy, że go włączyłem 21 czy tam 21:30, do godziny 6:30 był włączony. Był już na zerze, ale cały czas chodził. Także bateria trzyma tutaj bardzo długo. Trzeba pamiętać o tym, że on był w domu. Wiadomo, że jakby był na podwórku, gdzie temperatura byłaby sporo niższa, ta praca byłaby zapewne o pewien czas krótsza. No i tak na tyle. To myślę, że mniej więcej Wam przybliżyłem. Zobaczcie sami. Czekam na Wasze komentarze, więc zależy mi na tym, żebyście napisali, jak oceniacie. No dla mnie, podsumowując już, nie tylko powiedzmy Hika, Lynxa i Stellara, ale co się dzieje na rynku. Moi drodzy, na rynku wygrywa w tej chwili, wygrywa klient docelowy, czyli wygrywamy my wszyscy, bo te urządzenia bardzo widocznie tanieją. To nie jest tak, że one tanieją w sensie, że producenci dają jakby coraz niższe ceny, tylko postęp technologiczny jest tak szybki, że wychodzi kolejny model, kolejny, wyższa matryca, obiektyw, dalmierz wbudowany w obiektyw. Ja nie wiem, co oni jeszcze wymyślą. Ja sam zachodzę w głowę, bo ja za tym nie nadążam. Po prostu nie nadążam. Stellary... Tak, stabilizacja już jest w habrokach, więc pewnie stabilizacja i będzie w celownikach, więc dokładają cały czas coś nowego, a z racji tego, że wychodzą nowe modele, no to te starsze mają obniżaną cenę i konkurencja już jest tak duża, że teraz nikt nie chce szaleć z ceną, każdy chce sprzedać, więc ta cena relatywnie, patrząc na inflację, która jest jakby w innych branżach, no to tutaj mamy, można powiedzieć, deflację, bo to wszystko ładnie spada. Więc powiem Wam, że kiedyś taki celownik, tak wyposażony w taką matrycę, sami sobie ocencie, tak? Z dalmierzem wbudowanym w kształcie lunety, z bardzo dobrą baterią wbudowaną, nie wiem, ileś tam funkcji w środku, ja nawet nie przeglądam tych wszystkich funkcji, bo one są do niczego niepotrzebne. By kosztował, myślę, że 25-27 tysięcy, dzisiaj jest za 17, więc różnica jest spora, jest znaczna, tym bardziej, że wychodzi kolejny model SX, czyli ten matryca 1280, to już będzie totalna miazga, absolutna, to będzie killer po prostu i też nie będzie kosztował tyle, co powiedziałem Wam przed chwilą z matrycą 640. A z racji tego, że tak się dzieje, bo mamy wiele firm, które ma już tak zaawansowane technologie, no to każdy chce być jakby, ta walka między producentami nie toczy się na poziomie tylko technologicznym, ale również cenowym. Więc tak podsumowując wszystko, bo pewnie będziecie mnie pytać, jak w porównaniu do innego celownika, jak w porównaniu do innego. One wszystkie są podobne, naprawdę wszystkie są podobne. Natomiast Stellar dla mnie SQ50 jest o tyle świetny, że mamy to powiększenie startowe 3,6. Jest to naprawdę dużo, bo każde zwiększenie cyfrowe, powiększenie Wam to jakoś obniża. O tym musicie pamiętać. Natomiast tutaj jest wiele punktów, które przeważają za tym, żeby takiego Stellara nabyć. Ja jestem bardzo ciekawy innego modelu Stellara i na pewno go na warsztat weźmiemy.
mianowicie Stellara dużo tańszego od tego, ponieważ Stellara w cenie około 13 000, model SH50L, czyli, a zaraz Wam powiem, dlaczego jestem ciekawy tego nowego Stellara. Czekam tylko, żeby przyszły do Polski i od razu go będziemy testować. H, czyli rozdzielczość mała 388, L, czyli dalmierz, 50, czyli szerokość, średnica obiektywu. Ale dlaczego ja go chcę przetestować? Bo tam jest powiększenie startowe, uwaga, razy 6. Czyli dwukrotnie wyższe niż powiększenie tutaj. I wtedy tak naprawdę, jeżeli ktoś szuka celownika typowo na lisy, typowo na drapieżniki, poluje w nocy z wabikiem, to moim zdaniem Stellar z dalmierzem, urządzenie, które będzie miało dalmierz przy kwocie 12 000 złotych, z powiększeniem startowym 6, to będzie miazga. To będzie po prostu miazga, bo będzie bardzo dobra cena, mega dobra cena, super, bo design, cała obudowa zostaje taka sama. Dosłownie jest to samo, tylko, że tak powiem brzydko, bebechy będą o klasę niższe, dlatego, że matryca będzie mniejsza, ale za to powiększenie, które uzyskamy, będzie razy 6. I to mnie naprawdę bardzo, bardzo interesuje. Bardziej mnie interesuje ten model SH50 niż ten SX60. Tam zrobili 60, czyli obiektyw będzie większy, ponieważ powiększenie w tamtym jest 2,5, słuchajcie. W tej SX60 też ją oczywiście przetestujemy, ale dlatego też jest ten obiektyw 60. To by było na tyle. Linksa, tak jak Wam powiedziałem, polecam, jak ktoś nie chce wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, poluje w obwodzie polnym, ma obwód leśny lub polnoleśny, to jest właśnie termowizor dla niego. Bardzo dobry celownik z dalmierzem, z matrycą 640, ocencie sami. I jeszcze jedno, na sam koniec, pamiętajcie o tym, że Wy patrzycie na smartfona, na tableta, na iPada, na komputer, na telewizor i widzicie to wszystko duże. Jeżeli się patrzy przez tak mały, bezpośrednio w ekran, tak mały jak jest w urządzeniu, jakość tego obrazu jest dwukrotnie lepsza niż to, co widzicie na wideo. My nie będziemy tego wyciągać programami i robić cudów, bo nie ma sensu. My nie chcemy tego robić, więc robimy to tak, jak tak naprawdę w tym widać, tylko musicie sobie tą jakość jakby przełożyć jeszcze razy 2. To na tyle. Macie pytania, piszcie. Na pewno będą inne produkty, również z Hika i będą pokazane u nas na kanale, ale je pokażemy dokładnie w taki sam sposób jak teraz, w sposób realny. Nie będziemy nagrywać, chociaż tu mi się udało nagrać tego lisa na 12 metrów i tam wszyscy by robili oczy na internecie, jakby to było cudownie widać, tylko że ja nacisłem ten guzik i zmierzyłem, żebyście wiedzieli, że to jest 12 metrów, a nie jak może się ktoś domyśla, a może to tak widać na 120 albo na 150. Nie, tak na 120 i 150 nie widać. Ja Wam mówię Dashbur, widzimy się niedługo w kolejnym odcinku i do zobaczenia.